Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam alternatywę do stycznika, do awaryjnego hamulca turbiny wiatrowej. A więc tak, no z racji tego, że stycznik jest dosyć drogim urządzeniem, kosztuje nam ponad 200 zł, jest ciężko dostępny. Jest to stycznik w wersji Normally Close, czyli normalnie zwartymi stykami. Jest, tak jak powiedziałem, dosyć problem, żeby go gdzieś znaleźć tak od ręki i dużo ludzi zastanawia się nad alternatywą, więc chciałem Wam pokazać, jak to zrobić. Wykorzystam taki układ komparatora też zresztą, który będzie symulował tak naprawdę stycznik. On działa dokładnie tak samo, tyle że z różnicą taką, że zamiast zwierać tylko i wyłącznie styki, musi po prostu podać napięcie nam na przekaźnik jakikolwiek. No i w tym wypadku wykorzystam ogniwo 18650, jest to ogniwo stare z jakiegoś recyklingu, które mi spokojnie trzyma już pół roku napięcie około 4,1 V, więc nie ma obawy, że to się rozładuje po jakimś tam, nie wiem, tygodniu czy dwóch. Zresztą jeżeli macie jakieś obawy, w razie czego można nabyć nowe ogniwo, no też nie jest jakoś strasznie drogie. Potrzebujecie układ sterujący, czyli jakiś komparator, może być ten czerwony, który wykorzystujemy. Potrzebujecie ogniwo 18650 i ewentualnie jakąś kieszeń, chyba że chcecie to zrobić, że tak powiem, zalutować końcówki, ale nie polecam w razie jakiejkolwiek wymiany, można po prostu sobie to bez problemu wyjąć i włożyć inne ogniwo. Jedno w zupełności wystarczy. Tutaj możecie też kupić sobie kieszeń, bądź może posiadacie kieszeń na jedno ogniwo, nie potrzebujecie na 4. Ja taką miałem, żeby po prostu zrobić ten test, żeby zrobić ten pokaz, jak ten hamulec działa. Potrzebowałem coś, więc wykorzystałem tą poczwórną kieszeń. No i teraz tak, wygląda to w ten sposób, że napięcia zasilające i napięcia pomiarowe musimy zmostkować, zobaczcie. Czyli tak, w tym układzie napięcia, które wchodzą, czyli DC plus i DC minus, to są napięcia zasilające nasz układ komparatora, zmostkowane są z napięciami pomiarowymi. Daje to, że układ mierzy po prostu cały czas na bieżąco, jakie napięcie podaje nam nasza przetwornica. Układ jest ustawiony w tej chwili w taki sposób, że po spadku do 19 V załączy hamulec już, tak? Bądź jak całkowicie zaniknie napięcie. Działa to w ten sposób, że wykorzystujemy styki, tutaj te sterujące, nasz przekaźnik, a więc tak, napięcie z plusa ogniwa podajemy na zacisk COM, czyli nasz komunikacyjny zacisk. A wyjście naszego plusa podajemy przez złącze Normally Closed, czyli w momencie, gdy nie ma napięcia, tutaj jest przejście w obwodzie, no i napięcie zostaje podawane na nasz przekaźnik SSR, który automatycznie włącza nam hamulec. Oczywiście minus z naszego ogniwa też musimy doprowadzić do przekaźnika, bądź 3 przekaźników, tak jak ja mam to w moim sterowniku zrobione. I takie ogniwo jest w stanie bez problemu uruchomić taki przekaźnik. On ma napięcie sterujące bodajże od 3 V, widzicie? Od 3, tutaj jest pokazane, od 3 do 32 V napięcie sterowania. To ogniwo posiada napięcie 4,1 V, więc spokojnie uruchamia ten przekaźnik SSR. No i teraz tak, zrobimy mały test, słuchajcie. Tutaj oczywiście zasymulowałem hamulec z racji tego, że to jest przekaźnik, ten akurat, który ja mam na napięcie stałe, a w turbinie mojej wykorzystuję na napięcie zmienne, to nie ma znaczenia. To chodzi o po prostu pokazanie, że w momencie uruchomienia przez to ogniwo popłynie w obwodzie prąd po prostu, tak? Zobaczcie, nasz zasilacz laboratoryjny podaje w tej chwili tam około 24 V. 23,8, możemy nawet to zrobić, żeby to było 24, nie ma problemu. 24 ustawimy. Dobra. Ten oczywiście przekaźnik i ten komparator, tak jak widzicie, jest dosyć prądożerny. Te czerwone dużo mniej energii zużywają, więc polecam troszkę zmienić koncepcję z tego zielonego, oczywiście najtańszego. Ja go kiedyś gdzieś kupiłem, nie pamiętam gdzie on leżał, tak dosyć długo u mnie w pudełku i postanowiłem go wykorzystać na ten pokaz, ale spokojnie, jak wykorzystacie te czerwone, to one nie biorą 1,5 W, że tak powiem, tylko one tam biorą dosłownie jakieś grosze. No nic, w każdym razie działa to w ten sposób, że w momencie zaniku zasilania bądź spadku, zobaczcie, ja zrobię spadek napięcia w tej chwili, zrobimy spadek do 19 V, automatycznie włącza się hamulec, czyli w tym momencie przejście robi się w obwodzie tutaj,
i załączają nam się na przykład grzałki bądź cokolwiek innego, tak? Teraz jak to działa, zobaczcie. Tutaj nie świeci się kontrolka załączonego przekaźnika, więc w tym momencie przekaźnik jest rozłączony. Rozłączony przekaźnik powoduje, że styk normally close, czyli normalnie zamknięty, i styk komunikacyjny mają pomiędzy sobą przejście. W momencie, gdy napięcie wróci do bezpiecznego 24 V, bądź tam powyżej 19, tak jak mam ustawione, automatycznie wszystko wraca do normy, czyli otwiera nam się obwód i prąd nie płynie w obwodzie, czyli hamulec nam nie zwiera. I teraz tak, w momencie, gdy napięcie całkowicie zaniknie, zobaczcie, wyłączę zasilacz, który będzie nam symulował naszą przetwornicę step down i wyłączamy napięcie. W tym momencie spada napięcie całkowicie, zasilacz się wyłącza, a hamulec działa. Widzicie? Cały czas ogniwo 18650 podaje napięcie sterujące, które cały czas zatrzymuje nam w tym układzie turbinę wiatrową. Zatrzymuje bądź hamuje grzałkami, zależy kto jak ma tam jaki system sobie wybrał. I w razie czego po powrocie zasilania system wraca do normy, no i wszystko wraca tak jak do poprzedniego stanu, tak jak powinno być, czyli hamulec się otwiera i nie ma przejścia na rezystor, turbina może się dalej rozkręcać. Układ dosyć tani w budowie, bo ogniwo myślę, że można spokojnie za tam 20 zł dobre dostać. Kieszeń myślę, że też koło dyszki, taka pojedyncza. No i komparator, no w najgorszym wypadku 4 dyszki na Allegro. To i tak jest dużo niższy koszt, jeżeli chcielibyście kupić stycznik Normally Close, który minimum 200 zł kosztuje. Z tego co orientowałem się, to w takich sieciowych marketach budowlanych można zamówić sobie. Nie będę to nazw wymieniał. Więc spokojnie da się to zrobić, ale to są, mówię, duże koszty, to jest około 200-300 zł, zależy gdzie, jakiej firmy, więc tutaj macie alternatywę po prostu tanią i myślę, że można z tego skorzystać. Także czy na przykład układ nam padnie, czy nie, styk zawsze zostanie tutaj zwarty. Tak, w przypadku uszkodzenia tego elementu zawsze ten styk, który w tej chwili jest rozwarty, wróci do pozycji wyjściowej, czyli oryginalnej, czyli po prostu zewrze nam połączenie pomiędzy normally close, czyli normalnie zamkniętym stykiem, a komunikacyjnym i zawsze zadziała. Tutaj nie ma opcji, że coś nie zadziała. Zobaczcie, jeszcze raz wyłączymy zasilanie. No i oczywiście napięcie wszędzie spadło, wszędzie się wyłączyły napięcia zasilające. Zasilacz laboratoryjny nie działa, a hamulec nam się uruchamia. Także to tyle. Mam nadzieję, że pomogłem trochę w tym temacie dobrać sobie hamulec awaryjny. To jest dosyć ważna rzecz, także montujcie. Dajcie znać w komentarzach, czy podobało Wam się, czy ten pomysł jest wart realizacji i będziemy myśleć dalej. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam serdecznie.